Dzień dobry, witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Odsłona. Podróż do wnętrza ziemi. Pewnego dnia bajarka udała się w podróż. Po drodze spotkała chłopca. Chłopiec siedział taki zamyślony i widać było, że coś ważnego zdarzyło się w jego życiu. Bajarka zapytała go, czy możesz powiedzieć, co zdarzyło się ostatnio w twoim życiu? Siedzisz taki zamyślony, już jest wieczór, czas do domu wracać. Może i czas, powiedział chłopiec, ale zdarzyło mi się coś i nie wiem co. Siedzę już tutaj dobre pół godziny, a może i dłużej, ale usiadłem rano, a raptem pół godziny temu pojawiłem się znowu w tym miejscu i zastanawiam się, gdzie ja byłem tyle godzin, bo mnie tutaj nie było. Naprawdę? Zapytałam. No, nie było mnie, naprawdę. I nie wiem, gdzie byłem. No, daj spokój. Może ci się przywidziało. Może tak na dobrą sprawę spałeś. A może się książkę zaczytałeś, bo widzę, że leży koło ciebie książka. Czas czasami szybko umyka. Wiesz, no po prostu tak się zdarzyło, tak się stało. No dobrze, bajarko, rzekł chłopiec. Jestem nawet w stanie w to uwierzyć, ale zobacz, koło mnie na trawie leży duży czerwony but. A takie buty noszą krasnoludy. Czy ja miałem może z krasnoludami spotkanie? No nie wiem, rzekłam. Być może tak, czasami krasnoludy odwiedzają ludzi, ale po co by miały ciebie spotkać? Nie wiem, rzekł, ale 10 minut temu przypomniało mi się, być może to nawet był sen, może ja przespałem cały dzień, ale przypomniało mi się, że śniłem. A pamiętasz swój sen? Tak, pamiętam. I co ci się śniło? Wiesz, bajarko, wypowiedziałem rano takie zdanie, że co się może zdarzyć w przyszłości w moim życiu? Kim będę, co będę robił, a tak na dobrą sprawę, jak ja mam obsłużyć sam siebie, przecież już jestem coraz starszy, mam wprawdzie teraz 10 lat, ale mama i ojciec ciągle mi mówią, doroślejesz, w którymś momencie wejdziesz w dorosłe życie, musisz wiedzieć, jak człowiek funkcjonuje. Ja rano siedząc tutaj, na tej łące, zapytałem, jak trzeba żyć? Co to znaczy być dorosłym? Co muszę wiedzieć jako ta osoba dorosła? I to mi się śniło. No i jak tak zapytałeś, to co w tym śnie było dalej? Pojawiły się krasnoludy. Krasnoludy zaprosiły mnie do wnętrza ziemi i we wnętrzu ziemi zobaczyłem trzon ziemi. Wszystko to się działo między 9 a 14 wymiarem. Zobaczyłem, jak ten trzon ziemi funkcjonuje. Zobaczyłem też napęd międzygalaktyczny, który był założony w ziemi. Krasnoludy mi to pokazały, a tak na dobrą sprawę to gdzie rzuciłem wzrok i głośno albo cicho w środku wewnętrznie zadawałem pytanie, przychodziły odpowiedzi. Właściwie to byłem w takim miejscu samowiedzy. Wszystko wiedziałem, znałem, a na końcu jeden z krasnoludów powiedział do mnie, już teraz wiesz, jak obsłużyć sam siebie. No i jak? Jak? Czego się dowiedziałeś?
No bo wtedy też zadałem pytanie zewnętrzne, a może to było wewnętrzne i dostałem od razu odpowiedź, że napędem we mnie jest serce i głowa i trzeba dbać o ułożenie serca i uporządkowanie głowy, bo gdy serce jest ułożone, a głowa jest uporządkowana, to wszystko się dzieje dobrze i wtedy życie płynie wartko i właściwie i wszyscy działamy dla wspólnego dobra. A ten trzon ziemi to był takim kręgosłupem słowa, czyli tymi słowami wszystkimi, które mam wewnętrznie, w swoim środku, wnętrzu. I o te słowa również trzeba było zadbać i dbać, pracując wtedy mechanizmem zmiany, czyli zadając różne pytania, żeby wszystkie te słowa ciągle były czyste. Krasnolud powiedział, co w głębi ziemi, to i w tobie, bo ty też jesteś ziemią. Jesteś cząstką ziemi. To mi się śniło. Dziwny sen, prawda? No piękny miałeś sen. Naprawdę. Fantastycznie. A gdyby się zdarzyło, że rzeczywiście tam byłeś, to powiem ci, cudowne miałeś doświadczenie. Fantastyczne. Gratuluję. I spojrzałam na chłopca. Chłopiec w tym momencie wziął duży but krasnoluda i rzekł do mnie: Bajarko, a o czym żeśmy rozmawiali? Pamiętasz? Bo jakoś tak zapomniałem. Wow, ciekawe. No może ci się przypomni za jakiś czas. Najważniejsze, że ci się miły sen śnił, a może nawet w czasie tego snu gdzieś tam podróżowałeś i gdzieś byłeś? Może tak. Bajarko, co ty opowiadasz? Nie pamiętam żadnego snu. No tak, rozumiem. Już nie pamiętasz, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Tak to w życiu jest. Czasami coś słyszymy o wiele wcześniej, ale by to zaakceptować, zgodzić się na to, czy aprobować, do tego musimy dorosnąć i zrozumieć. Życie przynosi nam w to miejsce zrozumienie krok po kroku. I pewno tak w twoim życiu teraz i w przyszłości będzie, a teraz już jest. Bajarka, co ty mówisz w ogóle do mnie? Nic z tego nie rozumiem. Niech tak zostanie, chłopcze. Idź do domu. Jest już naprawdę ciemno. I tak to skończyła się rozmowa z chłopcem, a do mnie dotarło, że czasami faktycznie wiele lat wcześniej słyszeliśmy coś o czymś, ale dopiero poznanie, doznanie, doświadczenie, przeżycie, realizacja i spełnienie w tym przyszło w ciągu całego życia. Sprawdzaliśmy to, co kiedyś usłyszeliśmy. Więc dobrze jest czasami usłyszeć coś wcześniej, bo można sprawdzić, czy to jest prawdą w życiu. Dziękuję cieplutka i serdecznie. Miłego wieczoru.